Jechało 40 wagonów bydlęcych. Przyszli Tak. i chcieli ich wziąć do bojówek. No. Oni odmówili. Tego zięcia on też odmówił. To oni zarąbali tą surę. Wszystkie brali, nawet taką babcię na noszach wzięli, bo ich zaczęli dawać odznaki, Polakom dawali P, a kto był ze wschodu, to niby Ruski dawali OS. A mamy, że nie weszli. Mamy zabrali do samochodu i powieźli. Ojca zabrali na okopy, do księdza. A jak z tym księdzem gadać? Na wieki wieków mamy. Boże, we mnie jak dusza wyzwolili nas, jedziemy do domu. No ale czym? A jeszcze... No, przyszli batopływanie, no i Niemcy biorą nas, będą nas brali do Niemiec. No i Niemcy dzwonią, żeby przysłali wagony do Saren. A ci wzięli, przycięli, nie mogą się dozwolić. Ukraińcy. No, to Niemcy pojechali samochodem do Saren i przyjechało 40 wagonów bydlęcych. To napchało się pełno ludzi w tych wagonach. Boże drogi. I takich dwoje Ukraińców pcha się też do tego wagonu. A tam ktoś miał, ci gdzie? Jeszcze tych tu brakowało. A ona upadła na kolana, ludzie kochane, weźcie nas. My mieliśmy dwóch synów, córkę i zięcia. Jutro miało być wesele. Przyszli do synów, zabierajcie się z nimi. Oni odmówili. Czyli banderowcy przyszli Tak. i chcieli ich wziąć do bojówek. No. Oni odmówili. Tego zięcia on też odmówił. To oni zarąbali tą córkę, zarąbali tych dwóch synów, zarąbali tego zięcia, a my we dwoje stare uciekli. No to nasi mówią, no to niech jadą. No i pojechali oni. Czyli do Niemiec jechali nie tylko Polacy, ale też... No, kto pomagał Polakom, albo kto tego, to też jechali, bo tam już miejsca nikomu nie było. Czyli też nie wszyscy Ukraińcy chcieli brać udział w tych napadach. Którzy nie chcieli, no, kto nie chciał, to zarąbali, albo jak uciekł, to uciekał razem z nami. No i później jeszcze opowiadam, że takich dwóch chłopaków taką mamę mieli na takich sidłach, takie dwa drągi i tu takie schwyty za ręce, a tu były chyba płótno czy jakiś siejnik, nie wiem. I ta babcia taka stara, dosyć wysoka, leżała na tych... W takich noszach jakby, nie? Co? Żeby na takich noszach jakby. No. I oni tak nieśli tą biedną mamę i do wagonu wsadzili, no jechali. Jakiś czas pojechali, no to stawał pociąg, ludzie wychodzili na powietrze. Oni już to mamy wychodzili, później to mamę wsadzali. Mówię, Boże, jak ty się chłopcy męczą. I tam ktoś mówi, bo czemu się tak męczycie? A oni mówią, jak? Mieliśmy mamę zostawić tam samą? To my uciekali, to jak mogli, tak i mamy zabrali. No i później, nie wiem gdzie ta mama później była, bo już my się gdzieś zgubili. Ale to byli Polacy. No. Później nas zawieźli chyba do Łódzka, nie wiem, do jakiegoś miasta powiatowego, do Saren chyba. Tam nas rozdzielali, gdzie do Niemiec. Bo oni wywozili wszystkich do pracy do Niemiec. Wszystkie brali, nawet taką babcię na noszach wzięli, bo ich wojsko na wojnie, a trzy fabryki stały, na gospodarze nie mieli robotników. No i później już zmówił się taki tam z nami jeden, że on pojadę, on z mamą, tylko to razem z nami pojedziemy. No my poszli zapisywać, on mówi, mamo, chodź zapiszemy się razem tutaj z Podeszakami. A ona mówi, ja już zapisałam. On tak się wściekł, jak ona się zapisała, no to byśmy musieli jechać osobno.
No i my Bo przyjechali. oni w różne rejony Niemiec wysyłali, tak? No. Jednych do gospodarzy, jednych. Ci, co wcześniej uciekli, to mieli lżej, bo gospodarze mieli co jeść. Aha. A my do fabryki, no to my jedli zupę z grudki i wszystko. Mhm. A co to była za fabryka? Papiernia. Mhm. Tam strugali drzewo na maszynach, Mhm. a na podwórku takie były sztaby tego drzewa na złożone i strugali. Mhm. Takim tym. I gdzie tam mieszkaliście? Co? Gdzie A, mieszkaliście przy tej fabryce? Taki był, kiedyś był tam teatr, taki duży taki dom i tam nas pomieścili, dali nam łóżka takie piętrowe. Mhm. No i ja z tą lodzią. Mhm. Bo ty ile miałaś wtedy lat, jak do fabryki trafiłaś? Ja miałam 19, Mhm. jeszcze nie skończony, gdy miałam 19 lat, 20 rok miałam. Mhm. A to wtedy brat i siostra ile mieli lat? Henik miał 14, Mhm. Lodzia miała chyba 4 czy Mhm. jakoś tak. Mhm. Czyli No i- wy z mamą i z tatą trafiliście do tej fabryki i tam Mm. pracowaliście. Tak. No ale później czekaj. Zaczęli dawać odznaki. Mhm. Polakom dawali P, a kto był ze wschodu, to niby Ruski dawali Ost. Mhm. Ost to oznaczało wschód. Mhm. No ale to oznaczało, że to ruski człowiek. Mhm. No jak przyjechali, przyniósł ten, co był tam także i dawał. Nikt nie chciał brać. Mhm. No to przyjechał Gestapo i wtedy tak, brał tą literę, dawał. Kto brał, to nic, kto nie brał, w pysk. Mhm. No i takie malczewski był, on mówił, że on nie weźmie, jak go strzelił w pyska, bo zęby wyleciały, krwią się zadał. Mhm. No I i wziął, to- wziął wtedy tą odznakę? A ja nawet już nie pamiętam. Mhm. I do mamy, mama mówi, że nie weźmie. Mhm. No, uderzył też mamę, a mama mówi, że nie weźmie. No a taki był, taki ten ratuszniak, co to wtedy tam w tym majątku brali te woły, a taki durny troszkę umiał po niemiecku, tam szwargotać, mówi, że to mama wszystkich buntuje. Mhm. Czyli to Polak i No. wziął tak nagadał. Mhm. No. No to mamy zabrali do samochodu i powieźli. Mhm. Ojca zabrali na okopy, Mhm. A co to za okopy były? no to tutaj w Miliczu, Mhm. między frontem Mhm. ruskimi a Niemcami. I co on tam robił? A to kopali, takie nasypy robili. Mhm. Czyli też tam pracowali po prostu. I ojciec tam pracował, a mama była w więzieniu, Mhm. a ja z Lodzią i z Henkiem my byli tu. Mhm. Czyli No. musiałaś się zajmować jeszcze tą najmłodszą siostrą. A ona była jakaś taka niedożywiona, rozpaczona, bo jeszcze pokąd jeszcze mama nie poszła do więzienia, szła do pracy, to piszczała, mamo nie idź, mamo nie idź. No ale jak nie idź, Jak musi. No i i ja z nią się tam zostałam. Henik sobie latał swoimi drogami, Mhm. a on taki sprytny był, wszędzie w las. No i później już my tam byli, zaczęły się naloty. Jak się zaczęły naloty i nalot na naszą fabrykę, tutaj na nasze te. Oświecili tak, że nikt może zbierać nam Mhm. tak widno. No i wszyscy do schronu. Mhm. Taki był most, a pod tym mostem był schron Mhm. betonowy, tam boba nie przebiła. I tam z całego miasta wszyscy do tego schronu, no i my też. Niemiec nam wszystkich wygnał, ja sama zostałam. Co postawię ją na ziemię, schylę się, ona już leży. Mhm. To ja ma tak 5-6 razy podnosiłam, wstawałam, widzę, że nie da rady, nie wiem, stoję nade mną, krzyczy, żeby uciekać.
Ja ją rzuciłam pod pachę, sukienkę pod drugą i w Mhm. nogi. A ona śpi. Mhm. Przylecieli, taki rów do tego, bo to ten Mhm. schron był. No, siadłam na tyłek, zjechałam Mhm. na tyłku do tego schronu. Otworzyłam, potworzyli drzwi, a tam wejść nie można tyle ludzi. No ale odwołanie. Mhm. Odwołanie, samoloty odleciały, no to wszystko wychodzi. Mhm. No a teraz wyleźć znowu pod górę, pod pachą z tym dzieckiem. No. Mhm. No i wyłażę, na raz to trzymam ją i wyłażę. No i wylazłam, Mhm. stamtąd. A często takie naloty wtedy były? A to bombardowali wtedy ruskie i Mhm. przeważnie się Amerykanie i ruskie bombardowali Niemców. Mhm. Bo to było, ta fabryka była pod Dreznem, więc... No. Mhm. I później już my przyszli tam do domu, położyłam ją tam już. Myślę sobie, no Boże, ona taka jakaś śpi bez przerwy, Mhm. taki duży brzuch ma, jakaś nienormalna. Niedożywiona, no. No. No ja myślę sobie, a dzieciom pół litra mleka dawali, Mhm. ale to takie było mleko, może to mamna kasza troszkę była taka Mhm. i kto miał 3 lata. Mhm. Czyli do 3. roku życia jeszcze mleko było Tak. dodatkowo, no. A tego, poszłam prosić Niemca, żeby chociaż jej nie przysługiwało już, bo ona miała 4 lata. No to na drugi dzień dostałam mleko. Mhm. Ale to po jakiemu ty mówiłaś w ogóle do tych Niemców? Na- Żeby się na- rozumieliście? na migi. Na migi. Czyli jakoś dało się dogadać. No. I tego dostała to mleko. No i doszła do siebie, Mhm. normalna się zrobiła. Mhm. Czyli jednak No. taki tryb życia na pewno nie był dobry dla takiego małego Oj, dziecka. nie. A co z twoją mamą się działo wtedy? A mama siedziała w więzieniu. Mhm. No i mama siedziała w więzieniu. Czekaj. I długo w tym więzieniu była? 6 miesięcy, Mhm. pół roku. Mhm. I widziałaś ją wtedy? Nie widziałam. Ale później ja poszłam, nie, czekaj. Mamy z tego więzienia przywieźli do baraku, Mhm. no i dają im tą odznakę dalej. I dalej Tom z O. Tak, a mamo my ja nie weszli. Mhm. No to oni z tego do samochodu. Z powrotem. Tak, a my zaczęli piszczyć, prosić, mamo, weź, mamo. No i mama już wzięła to. Mhm. No bo wy mieliście też już te O. Tak. Jak jej nie było, to wy mieliście O właśnie Tak, przydzielone. Mhm. My już mieli. No i mama wyszła, ale jak przyszła z tego więzienia, miała nogi takie popuchnięte, ręce takie aż popękane. Ale ona mówiła, co tam się działo? A my się nie pytali, a ja bym może ojcu mówiła, a my dzieci tam. Mhm. No i później mama przyszła już do tego baraku, a to były takie podwójne łóżka. Mhm. I położyła się, leżała, bo ona się ruszyć nie mogła. Taka Mhm. chora była. Przyszedł Niemiec, mówi, że ma wychodzić do pracy. Mhm. Ale ona tam się tą za włosy ją wypchnął ją z baraku na drogę i ona tam przyszła, a tak parę kroków to przyszła, tam siadła i siedzi pod tym. A przyszedł Niemiec, że nie wolno siedzieć przy robocie, nie? Mhm. Dlaczego ona siedzi? A tam był taki profesor z Wilna. Mhm. Podeszedł, wziął mama za rękę, mówi, czy taki człowiek może pracować? Mhm. On powiedział, nie. No to co ma robić? Mhm. Do lekarza. Mhm. No to taki Tadek był, Kwiatkowski po niemiecku miał, mój poszedł z mamą do tego lekarza. Mhm. Poszedł mamą do lekarza, to od lekarza zabrali do szpitala od razu. Mhm. Ja nawet się nie widziałam z nią. Mhm. I pojechała do szpitala. No a po jakim czasie ja mówię do Niemca, gdzie jest moja mama?
wo ist mein Mater? Mhm. A on mówi w szpitalu. Mhm. A ja mówię, no ale ja chciałabym zobaczyć. Mhm. No za tydzień czasu dam ci przepustkę, to zobaczysz. Mhm. A ja mówię, a ja nie wiem gdzie, jak ja pojadę. Mhm. A Reszczyński był w szpitalu tam kiedyś już pierw. No to Reszczyński ze mną pojedzie. No Mhm. i my pojechali z Reszczyńskim. Pojechali do tego szpitala. Nie chcą nas puścić. Mhm. Ale No, czemu nie chcieli was wpuścić? bo zabronione było do szpitala chodzić. Tylko Mhm. zawsze były, takie były godziny, co puszczali, a reszta nie. Mhm. Ja proszę tę Niemkę i proszę, ona może wyjść poza szpital, tam do okna, ona przyprowadzi mamy. No my już mieli P. Mhm. Czyli w międzyczasie jednak zmienili wam te odznaki. To znowu była cała ta. No i ona wyszła, tak kurcem była nakryta, ledwo na nogach stała. Mhm. Mówi, wy już macie P? Ja my mamy. No ale nie stała długo, bo nie mogła. Nie miała siły. No i zaprowadził ją z powrotem. Ale to była jakaś różnica w traktowaniu, jak ktoś miał No, PAO? pewno, całkiem inaczej wyżywienie było, wszystko inne było. Mhm. I jemu o to chodziło. Mhm. Czyli ci, którzy mieli O, byli tak... Lepiej traktowani, dostawali więcej jedzenia, dostawali dwie bułki. Mhm. Ci z P dostawali, Tak, mieli lepiej. tak. Mhm. No i teraz już nie wiem na czym skończyłam. Że mama była w szpitalu i ją nie zostaliście No, no. wpuszczeni do szpitala. Przyjechałam pytać się, nie wiem, czy widzieli mamy, że nie. Warum? Ja mówię, no nie puścili. Boże, złapał telefon, tam dzwonił do nich, klął. Mhm. I mówię, za tydzień pojedziecie drugi raz. No ja mówię, to teraz z bratem pojadę, nie z Reszczyńskim. No to i z bratem. Mhm. No i przyjechali, my tam tylko my wyszli, powiedzieli skąd, od razu nas puścili. No leżała na łóżku, taka biedna, Boże kochany. Miała chleb, dawali jej chleb, no spadała te krumeczki do szufladki, dała nam, a my wzięli, my głodne, takie też jak wilki. Mhm. No i żeby im przyjeść jabłek. Jak przyjedziemy drugi raz. Mhm. No ja mówię do Węgla, to przyjadę, gdzie wziąć te jabłka. Mhm. A Heniek mówi, ja tam pracuję z takim Niemcem, taki trochę durnowaty, ale on do wojska nie poszedł, to pracuje w fabryce. Ja go poprosił, no i poprosił, przyniósł samą torbę tych jabłek. My zawieźli te jabłka, mama się cieszyła, już miała jabłka. No ale na drugi raz my jedziemy, drugi raz już. No ja mówiłam, czy przywieźć jeszcze jabłek. Jak będzie, jak to przywieźć? No i przywieźliśmy znowu te jabłka. No i posiedzieliśmy tam trochę. Mama mówi, że tego. No więcej już chyba nie przypuszczę. Ja już tyle tych jabłek. Mhm. No dobrze. Przyjechaliśmy na trzeci raz, a mama mówi, no Henka mówi, Sewerczy, to ty żeś przyjechał? Mhm. A ja mówię, jaki Sewer? Przecież to Heniek, Mhm. A Seweryn to kto to był? a brat mamy. Mhm. Czyli już jej się zaczęło trochę mylić. Ten, co z banderowcami tam był. Mhm. A ona już nie poznawała po prostu. Mhm. No i że jakiś czas ja byłam w fabryce, nie w fabryce, tak, już fabryka była nasza tam rozbita, tylko my tak na polu, ja tam pustaki robiłam. Mhm. Aha, czyli zbombardowali tą fabrykę No. i już nie było gdzie pracować. No, to pustaki robili, a z tych pustaków mieli budować nową fabrykę. Aha. No ja na tych pustakach tam taki był jeden Niemiec, co tam pilnował tych naszych robotników. No i przyszedł i mówi do mnie, że twoja mama umarła, żeby jechać do domu. A ile miała lat wtedy?
Ile ja miałam lat? Ile mama miała lat, jak umarła? 44. Mhm. No i przyszłam tam, no co ja? Siadam i płaczę na łóżku. Mhm. Ale chyba zemdlałam, nie wiem. Bo jak otworzyłam oczy, to ratuszniaczka wodą mnie pokropiła, to ja oczy otworzyła. No i teraz trzeba jechać jakoś pozałatwiać to wszystko. Ojciec na okopach, nie ma nikogo. Mhm. No i wszystko leży na mnie, no i na Henku. Mhm. No ale ten Niemiec mówi, żeby jechać tam do tego Dreżna i tam jest taki duży dom. Mhm. Do tego domu to jest cały ten biuro takie Mhm. i tam pozałatwiasz sprawy. No ale jak pozałatwiasz te sprawy? A jeszcze dlaczego my P dostali? To poprzednio było. Przyjechali z Wilna, uciekli też od Ruskich. Mhm. Uciekli tu do Niemiec. Tam byli profesor, był nauczyciele, taka Mhm. od Ruskich uciekali, takie troszkę lepsza. Wykształceni. Tak. No i oni zaczęli się starać o P, Mhm. bo im też dawali ruskie. Oni zaczęli się starać. Mhm. Zrobili takie podanie, ten profesor napisał. Mhm. Trzeba to podanie zawieźć do Pirny, tam do takie miasteczko, tam do biura. No ale jak go zanieść? Mhm. A oni nie wpuszczali tam. Tam stała taka budka stała, w tej budce stał Niemiec siedział Mhm. i tylko Niemców puszczali za likwidację. Mhm. No a jak zanieść? No to cudo. A Heniek mu ja zaniosę. Mhm. A ta rzeka płynęła, Mhm. a tak było, tak do rzeki był taki szpad. A ta budka stała Mhm. na drodze. Mhm. On poszedł, jeszcze nie doszedł do tej budki, zeszedł Mhm. na samą rzekę i ponad tym i zaniósł. Mhm. Czyli przeszedł. Przyniósł tam te, no i zaraz Niemcy zobaczyli, Mhm. tłumacza wzięli, mówi tam tak widno, takie szwyby na mnie tak patrzyli. Mhm. No i zobaczyli to podanie, to wszystko. Heniek wrócił, to my mieli P. Mhm. On ostatni dostał. Aha, czyli to podanie przyniosło skutek. Dostaliście P. Zaraz Niemcy zadzwonili Mhm. z tamtego i tutaj do tego Niemca naszego baraku. Heniek wrócił, to już my mieli P. Mhm. On ostatni dostał. Czyli w sumie to ci z Wilna właśnie dzięki temu, co napisali, to dostaliście. Mhm. No i później co? I ten pogrzeb teraz już mamie. No teraz tym pogrzebem. No załatwili my tam wszystko, ja mówię do księdza, na ostatku pójdziemy, bo gdzie wieża, tam kościół. Mhm. No ale jeszcze poprzednio ja tego nie pamiętałam wcale, bo po co mi to było? Mhm. Mama odprawiała, bo to mówi jak się odprawi 9 miesiąc, pierwszy piątek miesiąca, 9 się odprawi, nie po spowiedzi Komunii Świętej. To się nie umrze bez grzechu, bez księdza. Czyli trzeba było chodzić w piątek do kościoła dodatkowo i odpowiednie modlitwy. Nie, co? Do kościoła specjalnie. Aha, czyli w tej intencji do kościoła iść. Mhm. No i mama odprawiała te piątki, ja tam nawet nie wiedziałam o tym. Czyli to jeszcze jak byliście na Wołyniu właśnie. No. I mówi jednego tego, odprawiała te miesiące raz, tam były takie zimy, taka zamieja, no tak biało strasznie. I mama się ubiera, ojciec mówi, gdzie ty idziesz? Mhm. A ona ma, idę do kościoła. No takie nieszczęście, a przez las 5 kilometrów. Mhm. Ojciec, może zawieje czy gdzieś? Nie zawieje jeszcze, mój żyje, to mnie nie zawieje. Mój odprawiłam 8,
jak to nie odprawię ten jeden, to muszę od nowa zaczynać. No tak jak ostatnia została. No i poszła. Mhm. Ja wcale tego nie pamiętałam. Mhm. No ale jak mama już leżała w tym szpitalu, a ksiądz przychodził Mhm. tam do szpitala i bo tam Polacy też leżeli. Mhm. No i spowiadał ludzi, kto chciał. A mama widziała, że on poszedł, Mhm. wyszła na korytarz, Mhm. a on umiał po czesku mówić. Mm. No i mama sobie mama opowiedziała mu wszystko, dlaczego ona tu leży i co. Aha, czyli on całą historię znał. I on wszystko wiedział. Mhm. No i jak my już tam załatwiali z Henkiem te tam Urzędowe wszystkie. urzędowe, Mhm. no idziemy do księdza. Mhm. A ja z tym księdzem gadać. Mhm. Pukam, Rein, otwieram drzwi, włażę i skulona taka. Mhm. I mówię, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Boże, we mnie jak dusza Mhm. ja się tak uram, że Boże, jak on mówi, to ja z nim porozmawiam, nie? Mhm. No i on mówi, że co my chcemy. Mhm. A ja mówię mu, o co mnie chodzi. A on mówi do mnie, ja to wszystko wiem. Mhm. A ja mówię, skąd? Bo jak mama była w szpitalu, Mhm. wyszła na korytarz, ja ją wyspowiadała i ja to wszystko wiem. Mhm. No, a I on mówił po czesku, więc się rozumieliście. Tak. Bo my u Czecha mieszkali tam w czasie banderowczych, ja rozumiałam po czesku. No i teraz mówi tak, ale ja nie mogę pójść pochować, bo ona ma ostma. Mhm. To Niemcy mnie ukażą, nie wolno mi. A ja mówię, no to jak? Będzie ma bez księdza chowana. A ma telefon do fabryki, Heniek miał. Dzwoni do fabryki Mhm. i mówi, niby po niemiecku, ale mówi, że jak tu jeże? Matka ruska, Mhm. a dzieci polskie. I przyszli prosić, żeby matkę pochować. Mhm. Jak ja mam pochować, jak ona ruska? A ten szwab przyszedł, nie, ona Polka, koniecznie ma iść, ona jest Polka, tylko ma niezmienioną odznakę. A my teraz ja pójdę Mhm. i zrobię taki pogrzeb, jak Bóg przykazał. Mhm. No to opowiadam już, jak przyszli my już na ten pogrzeb, to my już pojechali, więcej nas pojechało. Mhm. I wtedy tato też wrócił, nie? Z tych No, okopów. z tych Poinformowali go. No puścili go na okop też na ten pogrzeb. Mhm. A najstarsza siostra gdzie wtedy była? A ona wyjechała poprzednio. No, jeszcze. wcześniej. Ale gdzie Ona ona była była? mężatką już, Mhm. dzieckiem z mężem, oni wyjechali. I gdzie oni byli w tym W czasie? Niemczech byli. Też byli w Niemczech. No. Ale ona się dowiedziała, że mama umarła? A chyba ja nawet nie wiem jeszcze, bo oni mieszkali gdzieś u gospodarza, tam byli daleko, tak Aha. my nie mieli nawet kontaktu z sobą. No i my przyjechali już na ten pogrzeb, już lodzie wzięłam, Mhm. Heniek, ja, ojciec, no i jeszcze poprzednie, jak my przyszli do mamy tam zobaczyć, no nie? Mhm. A oni kogo już mieli, było może 40 trupów, ale kto do wychodu był, to leżał w drzwiach. Mhm. Czyli jak byliście ją zidentyfikować, czy to ona na pewno? No i przyszli my, leży, ona się pyta, ta Jeńka, skąd? Z Heidenau. To tutaj. Mhm. No to jak tutaj? Ja przyszłam, patrzę, Boże. Ja mówię do Heniek, czy by mama się tak zmieniła po śmierci? Heniek, no ja wiem, niepodobne do mamy wcale.
No ale ja mówię, Boże kochany, no a co my teraz mamy? Też szwabka poszła, nie ma się kogo spytać. No i ja mówię, czekaj, mama miała tutaj szram na szyi, bo miała migdały tam coś wysyłane. Ja mówię, mama ma ten szram, jak ma ten szram, to chyba ma. Zaglądam, ma. Boże kochany. Popłakali my obydwoje, pomodlili się. Jeszcze Ruski miał szczęście, że modlili za niego. No i co? Zostawili wieńce, my kupili, zostawili te wieńce. I poszłem już płaczem z powrotem. Na pociąg. No. A to był chłopak, który miał operację i umarł na to. Czyli jednak się pomylili. No. I tego. I do niego przyjechał kolega. Ona się pyta jego skąd. On my z Hajdynału. Ona, o Boże, to ja dzieciom nie pokazałam mamę, tylko tego chłopa. Żeby on leciał, nas nawrócił. I on przyleciał. Jeszcze was zdążył złapać przed pociągiem. No, złapał nas przed pociągiem i mówi, że żona wam pokazała mojego drucha, jak on mówi, a wasza mama już w następnym jeszcze nie ubrana. Ja te wieńce wasze zawiózł do waszej mamy i tego. I ona może być zaraz wrócili. No a za 5 minut pociąg odchodził. No a to było chyba pociągiem za 20 kilometrów. No jak? Na gdzie będę siedzieć samą noc na dół? No tak. Na dół dzień. Ja może nie możemy wrócić, bo pociąg odchodzi. No i my pojechali. Pojechaliśmy do domu, przyjechali z powrotem. No teraz jedziemy już na pogrzeb. No jedziemy, kilka ludzi pojechało z tego, już z baraku puścili nas. No, kilka kto chciał, mógł jechać. Nie taka reszczynka, bo ona tak zawsze z nami. No i później my przyszli, weszliśmy tam, w tym samym miejscu, gdzie ten leży mama, jak żywa. Mama była okrągła na twarzy, czarne włosy, on też miał czarne włosy krótkie, ale on był pociągły na twarzy, a mama była okrągła na twarzy. Czyli ty już nie mieliście wątpliwości, że to mama. No, ja zaczęłam bardzo płakać, bo to człowiek nie dosyć, że nie pozna, a teraz, że mama nie żyje, a mama w tym czasie, może ktoś nie wierzy. Otworzyła mama oczy, a Reszczyńska do mnie, my Marysia, przestań płakać, bo umarłemu bardzo ciężko i mama oczy otworzyła. Czyli, że umarłemu ciężko odejść, jak... No i tego. Ojciec podeszał, pozamykał tej mamy te oczy. No i później pojechał, przyszedł już ten pogrzeb, przyszedł ksiądz, jeden minister szedł krzyżem naprzód, 4 z dzwonkami szło z boku, 4 mężczyzn niosło trumnę, z szedł ksiądz, a za tym szliśmy już wszyscy, kto pojechał. No i później tam... Czyli ona pochowana w Niemczech została. Tak, tam taki był cmentarz, co niby tam chowali cudzoziemców, nie? No i pogrzebali ją, tam było takie drzewko przy tym. No i później my odjechali już do domu. I wróciliście do tej fabryki już sami, w sensie tato musiał wrócić na okopy, a wy Ja zostaliście... prosiłam Niemca, żeby został ojciec, mamy nie ma. Nie wolno, bo wojna, nie wolno, bo wojna. Czyli ty zostałaś z bratem i z tą najmłodszą siostrą. No i to później jak opowiadałam, tak jak ten namiot, jak uciekałam z tą Niemcą i to wszystko. No my tam byli aż do, jak się wojna skończyła. Czyli ile lat byliście w tej fabryce? 2. 2. A co w tym czasie robiła właśnie najmłodsza? No bo nie pracowały takie maluchy, to tam się... A takie małe dzieci, to Niemiec nad nimi stał i na tym, tam były tory i takie
chwasty rosły, to kazał mi te chwasty wyrywać. Aha, A czyli- jak nie, to ci dziady tam. Mhm. No i później dalej co było, to już też nie wiem. Zaczęły się bombardowania i zaczęli wyzwalać tam, tak? Czyli Ruscy zaczęli wchodzić. Ruskie bombardowali i Amerykanie. Mhm. No i później, no opowiadam jak uciekałam do tego schronu tam z Todzią. Mhm. No i później już wyzwolili nas, jedziemy do domu. Mhm. No ale czym? Mhm. A jeszcze w tej fabryce ta historia, bo pamiętam, że tam wróciłaś do tej fabryki jeszcze zobaczyć i że tam A to, no. spotkałaś, to też to opowiedz. No już po wojnie nie ma nic. Taki był Rysiek Żarna. Mhm. Taki chłopak, on też był osobno, a później jak bombardowali Dreżno, to on szedł tam i zobaczył, a kolasza fabryka, on zobaczył swoich kuzynów. Mhm. No i prosił Niemca i go zostawili. Aha. No. I ja z tym chłopakiem poszłam do tej fabryki. Mhm. Przyszliśmy do tej fabryki, no i łazimy jak takie głupki. Mhm. Naraz zajechała furmanka 4 pijanych ruskich Mhm. i na tych koniach. On przeskoczył, taki był wysoki płot, on przeskoczył przez ten płot, a ja się chciałam tam skoczył, upadłam. Mhm. On krzyczy, podaj mi rękę, podaj mi rękę. No jak podam, a Ruscy z tyłu. To Mhm. ja mu rękę i tylko uciekłam. W Mhm. środek fabryki uciekłam. Mhm. Uciekłam w środek fabryki, no i się trzeba gdzieś schować, no ale gdzie? Szedłem do tej restauracji, tam nie ma i same krzesła, stoły, nigdzie. Tam nie, no to tam taki był warsztat, co Francuzy tam stawiali tam motory spalinowe. Skoczyła do tych motorów. No to tam nie ma gdzie, ale są schody, no ja po tych schodach na górę. Szedłem gazem na górę, stałam tak przy oknie, a oni chodzą, łamią wszystko, tam te rozbijają, no robią, no wariaty i koniec. Niszczą wszystko, co spotkają. Tak, wszystko niszczą. No ale ja tam stoję, tak duszy na ramieniu. Naraz słyszę, otwarł drzwi tam do tej, Mhm. tam się, nie pójdzie. Słyszę, lizie do góry, tam gdzie ja, Boże. Ja się przytuliłam do ściany, Mhm. no ale to drzwi były. On wlazł na tych schodach do góry, otworzył te drzwi, tymi drzwiami mnie przykrył. Mhm. I nie zobaczył. I popatrzył, nie ma nic. Zabrał i poszedł. Boże, ja myślałam, że tam pan, ja nie wiem, zrobiłam tam. Mhm. No tak, bo jakby tam babcię znaleźli. Boże, to mnie zamordowali. No, w sumie to uniknęłaś śmierci tak naprawdę, bo jakby cię No. Ruscy tam złapali, No to... Boże, no. No i teraz co, jedziemy do domu. W wieku 99 lat odeszła moja babcia Maria Gransor. Tuż przed śmiercią, zaledwie 4 miesiące wcześniej, zdążyliśmy nagrać niesamowitą historię jej życia. Babcia lubiła o tym opowiadać i ja tę historię znam tak naprawdę od dzieciństwa. Babcia wyraziła zgodę na to, żeby upublicznić jej historię. Powstały takie jakby 3 części, 3 etapy jej życia. Pierwsza to dotyczy jej dzieciństwa spędzonego na Wołyniu i tego, co się wydarzyło tam w czasie wojny. Druga to wyjazd do Niemiec i przymusowa praca w fabryce. A ostatnia część to powrót do Polski na ziemię odzyskane. Pomimo tak trudnej historii babcia nie była osobą, która nienawidzi drugiego człowieka. Dlatego wszystkie komentarze jakieś oceniające, szerzące nienawiść będą usuwane.
Thank